Cześć! Rozmawialiśmy już kilkukrotnie o tym, jak wiele urządzeń z pozoru niepotrzebnie podłączonych jest do internetu. Odkurzacze, lodówki, zegarki albo lampki na biurku. Dzisiaj wszystko musi być online. A gdyby tak wejść głębiej, i to dosłownie, z internetem mogą łączyć się również urządzenia odpowiedzialne za nasze szeroko pojęte zdrowie. O ile smartwatch nikogo dziś nie dziwi, to jak to jest z pompą insulinową albo takim rozrusznikiem serca? Wspólnie zastanówmy się, czy jest to dobry pomysł. Zapraszam. Kiedy myślimy o atakach związanych z kwestiami medycznymi, przeważnie mamy na myśli wycieki danych. Danych biometrycznych, historię choroby czy wynikami badań. Zazwyczaj w branży mówi się na nie PHI. I nie chodzi tu o grecką literkę, a o skrót Patient Health Information. Nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli takie dane dotyczące nas dostaną się w niepowołane ręce, możemy mieć naprawdę spory kłopot. Problem jednak wchodzi na zupełnie inny poziom, jeżeli mówimy o urządzeniach, które w bezpośredni sposób odpowiadają za nasz stan zdrowia, albo nawet podtrzymują nas przy życiu. Wzrost rynku urządzeń Internet of Things związanych z szeroko pojętym zdrowiem szacowany jest do 2025 na około 21% rok do roku. Szacuje się, że wtedy właśnie obroty w tej kategorii osiągną pułap prawie $200 miliardów rocznie. Kwota robi spore wrażenie, chociaż warto wziąć pod uwagę, że głównie odpowiadają za nią na przykład fitness trackery, czyli wszelkiego rodzaju Apple Watche, Fitbity, Oury itd. O nich dzisiaj nie będziemy rozmawiać, chociaż chętnie kiedyś poruszę ten temat. Pewną bardzo specyficzną niszą w tej branży są urządzenia wszczepiane bezpośrednio do ludzkiego ciała. O ile Neuralink Elona Muska brzmi niesamowicie futurystycznie i w związku z tym informacje o nim często pojawiają się w mediach, to w tej kategorii występują też zdecydowanie bardziej przyziemne, z dzisiejszej perspektywy, produkty. Są to na przykład wszelkie rozruszniki serca, pompy insulinowe i pewnie wiele innych urządzeń, o których nie mam bladego pojęcia, ratujących lub utrzymujących przy życiu miliony ludzi na świecie. Takie na przykład rozruszniki serca nie są jakąś nowoczesną technologią. Pierwsze pojawiły się w latach 50. XX wieku. Jednak, jak możecie się domyślać, stale są rozwijane i dopracowywane. Jedną z funkcjonalności, która z punktu widzenia lekarza oraz pacjenta musi być bardzo interesująca i dawać wiele benefitów, jest komunikacja dwukierunkowa. A w szczególności na odległość. Bo czy nie brzmi to jak ogromny skok naprzód, jeżeli lekarz prowadzący może zostać powiadomiony automatycznie przez urządzenie, że stan pacjenta się pogorszył? W normalnych warunkach taka informacja trafiłaby do niego dopiero podczas wizyty kontrolnej, a na NFZ pewnie po jakichś 5 latach. Możliwe staje się też zdalne dostosowanie parametrów pracy takiego wszczepionego urządzenia. Jeżeli na przykład koniecznie trzeba to zrobić bardzo szybko, ponieważ stawką jest zdrowie pacjenta. Brzmi świetnie, na pierwszy rzut oka. Jednak czym bardziej inwazyjne jest urządzenie, tym bardziej przerażające są ewentualne konsekwencje błędów w nim. A jak zapewne wiecie, każda technologia jest hakowalna. Pierwsza szeroka publikacja na ten temat, o której wiem, miała miejsce na Black Hacie w 2018 roku. Dwójka badaczy, Billy Kim Rios i dr Jonathan Batts, przeanalizowali schemat komunikacji pomp insulinowych i rozruszników serca. Przebadano także bezpieczeństwo urządzeń programujących oraz proces aktualizacji poprzez serwery producenta. Billy zresztą pracował wcześniej w Microsoftie, zajmując się bezpieczeństwem Internet Explorera, więc wie, co to życie na krawędzi. Wnioski z ich badania były, można by rzec, zabójcze. Prezentacja zresztą rozpoczęła się od prośby do osób z wspomnianymi urządzeniami w ciele, aby opuściły salę. Niby śmieszno, ale tak jakoś nie do końca. Jedna ważna rzecz, którą wielokrotnie podkreślano. To, że tego typu urządzenia posiadają jakieś podatności, wcale nie oznacza, że teraz macie biec do swojego dziadka, żeby natychmiast wyłączyć jego rozrusznik serca. Wszystkie zalety płynące z zastosowania tego typu urządzeń przyćmiewają o wiele rzędów wielkości błędy, które się w nich znajdują lub mogą się znajdować. Dobra, to o jakich błędach była mowa? W przypadku pomp insulinowych komplet urządzenia składał się z 2 elementów. Tego, który podawał odpowiednią dawkę leku bezpośrednio do organizmu pacjenta oraz bezprzewodowego programatora. Programator wysyła polecenia poprzez fale radiowe na częstotliwości 418 MHz. Pewnie myślicie, że wykorzystuje się w takich zastosowaniach jakiś mega skomplikowany mechanizm szyfrowania rodem z NASA? No nie. Uwierzytelnianie, w sumie ciężko to nawet nazwać uwierzytelnianiem, bardziej synchronizacja, odbywa się poprzez podanie numeru seryjnego odbiornika. A ten numer
można podejrzeć, ponieważ komunikacja nie jest szyfrowana. Ba, można go nawet złamać brute force'em, ponieważ część numeru seryjnego powtarza się w ramach danego konkretnego modelu, a do odgadnięcia w testowanych egzemplarzach było tylko 5 cyfr. W ten sposób można komuś wyłączyć pompę, albo, co chyba jeszcze gorsze, podać zdecydowanie większą dawkę leku niż to bezpieczne. Zresztą o tym, czym jest hipo i hiperglikemia, opowie ktoś bardziej kompetentny w temacie ode mnie. Poprosiłem o krótki komentarz Maćka Łysiaka z kanału Nie Słodzę. Zacznijmy może od tego, że leczenie za pomocą insuliny, czyli insulinoterapia, jest w tej chwili standardem leczenia osób z cukrzycą typu 1. Ta choroba charakteryzuje się między innymi tym, że nasze organizmy nie wydzielają własnej insuliny, wobec czego trzeba ją sobie podawać z zewnątrz. W tej chwili mamy dwie główne metody stosowania insulinoterapii, mianowicie peny z insuliną, czyli takie bardziej zaawansowane strzykawki, albo pompy insulinowe. To są takie niewielkie elektroniczne urządzenia, w których w środku jest zbiorniczek z insuliną. Od tego zbiorniczka wychodzi taki dren, czyli taki plastikowy, przezroczysty wężyk, który doprowadzony jest do naszej skóry i tam jest założone coś takiego jak wenflon, który podaje nam podskórnie insulinę. I żeby zrozumieć, jak działa pompa insulinowa, trzeba wiedzieć, że ona podaje nam insulinę na kilka różnych sposobów. Pierwszy sposób to jest taki, że cały czas podaje nam niewielkie ilości insuliny po to, żeby naśladować naturalną pracę zdrowej trzustki. Czyli niewielkie ilości podawane nam są w ciągu każdej godziny. W sensie dla każdej godziny przypisana jest jakaś niewielka konkretna ilość insuliny. I drugi sposób to jest taki, że w zależności od wielkości spożywanych posiłków obliczamy sobie, ile potrzebujemy na ten posiłek insuliny i podajemy również sobie taką dodatkową dawkę do każdego posiłku. I teraz, jeżeli już to wiemy, no to czym może skutkować taki atak hakerski? No ktoś w wyniku takiego ataku hakerskiego może nam podać albo nagle bardzo dużą ilość insuliny, albo na przykład odłączyć nam podawanie insuliny. Zacznijmy sobie od tego drugiego. Jeżeli ktoś zablokuje nam możliwość podawania insuliny, w sensie nie będziemy wiedzieli i insulina w pompie insulinowej nie będzie nam się podawała, to tak naprawdę szybko nam się nie stanie nic złego. W sensie możemy w przeciągu kilku godzin doprowadzić do rozwoju hiperglikemii, czyli podwyższonego poziomu cukru. On może dawać nam takie objawy jak suchość w ustach, senność, a w konsekwencji po kilku godzinach bardzo wysokiego poziomu cukru i chronicznego braku insuliny w organizmie może doprowadzić do tego, że rozwinie się u nas kwasica ketonowa, która jest taką bardziej hardkorową hiperglikemią i która faktycznie może skończyć się w szpitalu, ponieważ grozi po prostu zapadnięciem w śpiączkę. Jednak to nie jest taki stan, który rozwija się w ciągu 15-20 minut od wyłączenia nam podaży insuliny w pompie insulinowej, tylko jest to proces, który trwa kilka godzin i tak naprawdę jeżeli kontrolujemy w jakikolwiek sposób poziom cukru, to raczej wyłapiemy, że coś jest nie tak. Inaczej sytuacja mogłaby wyglądać, jeżeli ktoś w wyniku takiego ataku hakerskiego podałby nam zbyt dużą ilość insuliny. W takim przypadku w krótkim czasie może rozwinąć się u nas hipoglikemia, czyli niedocukrzenie. Hipoglikemia jest stanem, o którym mówimy, kiedy nasz poziom cukru jest niższy niż 70 mg na decylitr. No i takimi najpopularniejszymi objawami hipoglikemii na takim wczesnym etapie jest między innymi uczucie wilczego głodu, drżenie rąk, zaburzenia koncentracji. Na późniejszym etapie, kiedy nasz poziom cukru jeszcze bardziej spada, mogą pojawić się kolejne dodatkowe objawy i te, które mieliśmy, jeszcze bardziej się nasilają i niestety konsekwencją ciężkiej hipoglikemii może być utrata przytomności, śpiączka, jak również zgon. I tutaj koniecznie muszę zaznaczyć, że do takiego stanu możemy doprowadzić się dużo szybciej niż w przypadku zbyt wysokiego poziomu cukru, czyli hiperglikemii, o której już wcześniej mówiłem. Chcąc Wam to zobrazować, w mojej pompie insulinowej mieszczą się tylko 3 ml insuliny. Mówię tylko, ale to tak naprawdę nie jest tylko, bo to jest około 300 jednostek insuliny, więc 1 ml to jest 100 jednostek insuliny. Chcę, żebyście po prostu znali skalę. I ja przykładowo na posiłki, które spożywam, powiedzmy zwykły taki obiad, wiecie, z workiem ryżu i tak dalej, to dla mnie jest około 5, 6, może 7 jednostek insuliny. Co w momencie, kiedy ktoś podałby mi na przykład
1 ml insuliny, czyli 100 jednostek. No niestety muszę Was tutaj zasmucić, ale prawdopodobnie nawet karetka, która by przyjechała, może na czas mogłaby mi nie pomóc, bo jest to tak duża ilość insuliny. Mógłbym wpaść w śpiączkę, mieć obrzęk mózgu, mógłbym nawet umrzeć. Drugą kategorią urządzeń, w których odkryto luki bezpieczeństwa, były rozruszniki serca. I ta wydaje się jeszcze poważniejsza. Ale po kolei. Na cały ekosystem urządzeń składają się po pierwsze rozrusznik. Wpływając na jego działanie można obranego na cel pacjenta na przykład razić prądem albo całkowicie go wyłączyć. W sensie rozrusznik, chociaż pacjenta w sumie pośrednio też, bo może to prowadzić do stanu zagrożenia życia. Drugim elementem systemu jest pośrednik, który jest zlokalizowany najpewniej w domu pacjenta. Jego zadaniem z jednej strony jest komunikacja z rozrusznikiem, a z drugiej z programatorem, który jest trzecim elementem układanki i najprawdopodobniej znajduje się w gabinecie lekarskim. Wymiana informacji odbywa się poprzez serwery dostarczane przez producenta całego tego rozwiązania. A jak producent zabezpieczył cały ten protokół odpowiedzialny za tak istotne sprawy? Badacze zakupili używany programator w sklepie z używanymi programatorami i postanowili to sprawdzić. Urządzenie zestawiało tunel VPN bezpośrednio do serwera producenta rozwiązania. Stamtąd mogło na przykład pobierać aktualizacje wewnętrznego oprogramowania. A w jaki sposób programator uwierzytelniał się do tak kluczowej sieci? Wszystkie dane konieczne do zestawienia bezpiecznego połączenia zapisane były w pamięci urządzenia, w samym programatorze. Pewnie dla wygody, aby pan doktor nie musiał wpisywać żadnych głupich loginów czy haseł ręcznie. Zresztą badacze, mając fizyczny dostęp do programatora, byli w stanie wyciągnąć wszystkie dane i uzyskać dostęp do sieci komunikacyjnej producenta. Z ciekawostek. Na serwerach z aktualizacjami były również takie, których nazwa sugerowała, że są stosowane w badaniach klinicznych, a nie w codziennym użytku. Tutaj lista problemów wcale się nie kończy, a w sumie dopiero zaczyna. System, który miał zapewnić przekazywanie aktualizacji do programatorów, był dość przestarzały i dawno nie posiadał wsparcia swojego dostawcy. Prawdopodobnie więc miał swoje własne luki bezpieczeństwa, na przykład takie pozwalające na eskalację uprawnień. Aktualizacje przesyłane były przez protokół HTTP bez szyfrowania, a same paczki z oprogramowaniem do aktualizacji nie były podpisywane przez producenta. Co to znaczy? Ano ni mniej, ni więcej tyle, że sprytny atakujący powinien być w stanie podmienić firmware na zmodyfikowany przez siebie i rozesłać go do konkretnych albo nawet wszystkich programatorów. Zwróćcie uwagę, że skala ataku jest zupełnie inna niż tego wcześniejszego na pompy insulinowe. W ich przypadku atak był jakby 1 do 1, to znaczy można było zmodyfikować ustawienia urządzenia konkretnego pacjenta, a więc w wyniku jednego ataku można było zaszkodzić potencjalnie jednej osobie. Trzeba było też być w jej bezpośrednim otoczeniu, ponieważ zasięg urządzeń nie był wielki. Atakując sieć dystrybucyjną rozruszników serca, ktoś złośliwy mógłby zaszkodzić wszystkim pacjentom danej kliniki. Albo, kto wie, może nawet wszystkim pacjentom korzystającym z danego typu urządzeń. No i programatory korzystały z Windowsa XP. W dniu prezentacji mijały już 4 lata od oficjalnego zaprzestania wsparcia dla tego systemu przez Microsoft. Zresztą serwery wcale nie korzystały z nowocześniejszych rozwiązań. Były oparte o system Solaris 8. Jego support dla odmiany zakończył się w 2012 roku. I tutaj ważna uwaga. Badacze nie spróbowali zaatakować serwerów wspomnianej firmy. Z jednej strony obawiali się konsekwencji prawnych, z drugiej zwracali uwagę na etyczny aspekt takiego włamania. Jeżeli ich atak spowodowałby szkody w systemach, mogli potencjalnie narazić zdrowie lub życie wielu osób. Znaleźli jednak sposób, jak sprawdzić, czy taki atak potencjalnie jest możliwy do przeprowadzenia. Postawili w swoim laboratorium środowisko testowe jak najbardziej zbliżone do tego, co odkryli u producenta rozruszników. W nim udało im się zaserwować na zakupiony przez nich programator zmodyfikowaną aktualizację oprogramowania, a więc taki atak teoretycznie był możliwy do przeprowadzenia. Spodziewacie się pewnie, że po zgłoszeniu tak poważnych luk w urządzeniach i oprogramowaniu odpowiedzialnym za zdrowie i życie człowieka błędy zostały poprawione w rekordowym czasie, prawda? Prawda? No to jesteście w błędzie. I to chyba jest najsmutniejsza część dzisiejszej historii.
Producent przez ponad 100 dni odpowiadał, że tworzy środowisko testowe celem sprawdzenia, czy błędy rzeczywiście występują. Badacze postanowili zgłosić sprawę do instytucji regulujących tego typu urządzenia. Kiedy już minęło prawie pół roku od przekazania informacji o potencjalnych lukach do producenta, ten oświadczył, że wykonano testy, a potencjalne błędy nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów. Żadnego. Polecam Wam zobaczyć prezentację z Black Hata, aby zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób producent bagatelizował wszelkie uwagi dotyczące konkretnych podatności. W dużym skrócie odmówiono na przykład skategoryzowania błędów w pompach insulinowych jako umożliwiającego zdalny atak, ponieważ trzeba było być w miarę blisko potencjalnej ofiary. Jak dla mnie blisko nadal mieści się w kategorii zdalnie i może Ci to ktoś odpalić na przykład na lotnisku, w kinie w Lublinie albo w metrze, ale okej. Początkowo odmówiono poprawy błędu. Stan ten zmienił się jednak po prezentacji, o której dziś Wam opowiadam, i morzu pomyj, które wylały się na producenta tych rozwiązań. Zresztą frustrujące jest to, że pewnie te wszystkie odpowiedzi napisane po drodze przez działy prawne były sumarycznie droższe, niż kosztowałoby naprawienie tych błędów. Nie jestem nawet w najmniejszym stopniu ekspertem w kwestiach medycznych. Ba, prawdopodobnie zdecydowanie bliżej mi w tych tematach do kapusty bez liści. Wyobrażam sobie jednak, że proces certyfikacji i dopuszczenia do obrotu produktów medycznych, szczególnie tak inwazyjnych jak na przykład rozruszniki serca, trwa naprawdę długo. Jest pewnie bardzo skomplikowany i niewyobrażalnie dla statystycznego śmiertelnika kosztowny. Raz miałem okazję brać udział w startupie, w którym pewne urządzenie przechodziło przez testy kliniczne, a czas trwania tego i koszty prawie zabiły cały projekt. W związku z tym od momentu zaprojektowania urządzenia do momentu wprowadzenia go na rynek mogą mijać lata. W świecie IT to jest wieczność, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa. Czy to może mieć wpływ na tak ospałe reakcje producentów tego typu urządzeń? Nie wiem, ale się domyślam. Być może działy IT w takich miejscach nie są zbyt doceniane. Może też dzisiejsze prawo nie jest dostosowane mimo wszystko do tak szybkiego rozwoju technologii w takich obszarach, skoro nie można zmusić producenta do reakcji w sposób inny niż burza w mediach. Czy powinno dochodzić do ponownej certyfikacji? A może czas reakcji na zgłoszenie powinien być w jakiś sposób regulowany? A jak zareagowała amerykańska Food and Drug Administration, czyli takie ichnie Ministerstwo Zdrowia? Zarekomendowano, aby kontynuować użytkowanie podatnych urządzeń. Programatory powinno się przechowywać w bezpieczny sposób, aby uniknąć dostępu do nich osobom postronnym. Podkreślono, aby korzystać tylko z oficjalnych źródeł dystrybucji tego typu urządzeń. Lekarze prowadzący mieli przeprowadzić przy najbliższej konsultacji aktualizację oprogramowania oraz zwrócić pacjentom uwagę, że takie zagrożenia istnieją. Zwróćcie uwagę, że nigdzie nie ma mowy o tym, aby podatne urządzenia wymieniać. Ewentualne ryzyko przy ponownej ingerencji w organizm pacjenta jest o wiele wyższe niż potencjalne zagrożenie tymi atakami. Warto zresztą zachować zdrowy balans. Nie mamy żadnych dowodów, że tego typu atak udało się przeprowadzić w realnym świecie. W związku z tym, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że nikt nie został narażony na utratę zdrowia lub, co gorsza, życia. A zalet takich rozwiązań, nawet biorąc pod uwagę wszystkie opisane dzisiaj błędy, jest zdecydowanie więcej. Jedną z nich jest możliwość wezwania przez takie urządzenia pomocy medycznej w chwili, kiedy najbardziej będziemy jej potrzebować i to bez naszego zaangażowania. A możemy być w stanie, który nie pozwoli nam tego zrobić. Drugi, może i nie robi takiego wrażenia, ale lekarz prowadzący może mieć w miarę bieżący podgląd na nasz stan zdrowia. I jeżeli to potrzebne, wprowadzać korekty w leczeniu i to bez konieczności naszej wizyty w szpitalu lub, co gorsza, na stole operacyjnym. Hakowanie urządzeń odpowiedzialnych za ludzkie zdrowie i życie ma jeszcze inną, może dla wielu zupełnie niespodziewaną stronę. Pamiętam to uczucie, kiedy flashowałem swój telefon nieoficjalnym oprogramowaniem, pewnie była to jakaś wczesna wersja CyanogenModa, zawsze była taka nutka niepewności, czy przypadkiem telefon akurat tym razem się nie zbrikuje i zostanie mi dość drogi przycisk do papieru. Okazuje się jednak, że to pikuś, pan pikuś. Są ludzie, którzy zmieniają firmware w swoich pompach insulinowych i robią z nich zamknięty system do automatycznej regulacji poziomu cukru we krwi.
Nie jestem doktorem, tym bardziej nauk medycznych, więc z góry przepraszam, jeżeli coś pochrzaniłem, ale z tego co rozumiem, jest tu kilka ciekawych problemów do rozwiązania. Osoby z cukrzycą, szczególnie typu 1, muszą sobie w miarę często mierzyć poziom cukru we krwi, aby wiedzieć czy i jeżeli tak, to ile insuliny muszą sobie podać. Przy takim pomiarze chyba trzeba się za każdym razem kłuć, więc nie jest to zbyt wygodne. A jak działa wspomniany system oparty o OpenAPS, czyli projekt open source, który umożliwia ingerencję w cały proces? Pompa insulinowa w połączeniu z czujnikiem monitorującym poziom glukozy we krwi dawkuje odpowiednią ilość insuliny. Nie jest to może system w pełni automatyczny i nadal trzeba nim zarządzać, jednak znacznie ułatwia życie ludziom z cukrzycą typu 1. A z czasem, szczególnie kiedy mamy dostęp do insuliny działającej szybko, jest w stanie przejąć od pacjenta sporą część obowiązków. Co istotne dla wielu, jest w stanie działać również w trakcie snu, więc jego użytkownicy statystycznie są trochę bardziej wyspani, w przeciwieństwie do administratorów Exchange w Nowy Rok. Użytkownicy OpenAPS i podobnych rozwiązań poprawili swoją jakość życia, na co wskazują liczne badania naukowe. System ten nie jest jednak dopuszczony do obrotu przez amerykańskie FDA. Nie jest w związku z tym produkowany ani sprzedawany. Każdy musi go zbudować sam, ufając przy tym oprogramowaniu open source. To dla mnie ogromny przykład heroizmu, ponieważ wiele osób buduje takie systemy dla swoich dzieci, aby miały bardziej komfortowe życie. Co ciekawe, działa głównie ze starszymi modelami firmy Medtronic. Tak, dokładnie tej samej, której rozruszniki były hakowane na Black Hacie. Co robić i jak żyć? Wszystkim osobom z urządzeniami podtrzymującymi ich życie polecam w miejscach publicznych szczelnie owinąć się folią amelinową. By fale elektromagnetyczne... Dobra, żartowałem. Wiem, że sprzęt medyczny to mega droga sprawa. Wiem też, że na szczęście mało wiem na ten temat. Jednak jeżeli jesteście w tej grupie, może warto zapytać swojego lekarza, jakie ryzyka bezpieczeństwa związane są z waszymi urządzeniami. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, pompy insulinowe na cukrzycę typu 1 są dość powszechnie używane w naszym kraju. Być może istnieje też jakaś bardziej analogowa opcja, którą można mieć jako backup na wypadek awarii lub ataku na takie urządzenie. Dziwne, że Microsoft do serwera Exchange może wystawić łatkę w kilka dni, a w kwestii potencjalnego zagrożenia życia ktoś ma to Dziękuję bardzo Madmikowi za gościnę i menu dopasowane do mojej osobowości. Ja jadłem burgera bydlaka. To już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia.